Witajcie, witajcie w tym pięknym dniu. Myśmy dzisiaj tak wstali trochę później, wyspaliśmy się tutaj i już się trochę ekip pozwijało. Zaobserwowałem, że bardzo wiele ekip po prostu wpada na kempingi przenocować. No i rano się zwijają i lecą dalej. Zresztą my w większości przypadków też tak robimy. Mieliśmy dzisiaj przesiąść się na kolejny kemping, ale zostajemy na tym jeden dzień, dlatego że teraz wsiadamy zaraz na rowery i będziemy rowerami jechać z Makarskiej do Baśki Wody. Ogólnie plan był taki, żeby po prostu rano się spakować i pojechać kamperem na Baśkę Wodę, ale mówię, kurczę, znowu ten cały kwipunek, a do Baśki Wody mamy, że tak powiem, niedaleko, można powiedzieć, bo 7 km na rowerach, więc w ramach, że tak powiem, zbijania oponki tłuszczowej przejedziemy się rowerami. No to wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową. To jest jeszcze taki poranek. Tutaj, że tak powiem, przyznam szczerze, że jadę tędy pierwszy raz. W ogóle na Makarskie jesteśmy pierwszy raz, tak? Więc chcę przejechać tą wysepkę. Tu jest taki punkt gdzieś widokowy. Można tam się wbić, tylko nie wiem, czy rowerami, czy ścieżką dla pieszych. Zaraz się dowiemy. I z tego punktu widokowego jedziemy tam po to, żeby walnąć tam dronem. No zaraz się okaże. Chyba tędy jest tutaj wjazd. Więc zaraz zobaczymy, poszukamy. A tu jest taka ciekawostka. Zajedziemy tutaj do portu, zobaczcie. Ludzie już tak o poranku sobie już tu siedzą, przylatują na kawce. A w sumie przejedziemy się przez port, zobaczymy, jak wygląda sytuacja w porcie, dobra? Dobra, no tak. Dzisiaj, właśnie to co mówiłem, że słońca nie ma, jest tak mglisto, ale jest bardzo ciepełko. Mi się wydaje, że bardzo dobra pogoda na rower, bo dzisiaj w planach był całodniowa wycieczka rowerem właśnie do Baśki Wody. Teraz tylko lecę puścić drona, bo nie wybaczyłbym sobie, jakbym Makarskie nie zdronował. To akurat teraz będziemy przejeżdżali koło tego dużego statku wycieczkowca. On wygląda... Thank you. On wygląda jak wielki kuter rybacki, ale faktycznie te wycieczki, które oni tutaj oferują, zobaczcie, no wielki kuter rybacki, sieć, wszystko jest. Biorą turystów, płyną na połów, tuńczyka, dorsza, tudzież innych atrakcji. A tak naprawdę bardzo fajne wycieczki. Powiem szczerze, że chętnie byśmy... Dobra, teraz chwila prawdy, czy się uda przejechać? Nie udało nam się przejechać. Te wycieczki są całodniowe. Nie mam zielonego pojęcia, ile tam euro one kosztują, ale faktycznie bardzo fajne, bo z żarciem na pokładzie, z piciem na pokładzie i w te takie topowe miejsca ten kuter rybacki wiezie ludzi. Zawsze można sobie samemu wypożyczyć tutaj łodzie, bo są te łodzie do wypożyczenia. Jak się jest jakąś ekipą, to zrzuta. I ten pomnik turysty, którego wczoraj wieczorem żeśmy oglądali. Pomnik turysty, no bardzo fajna sprawa, dosyć oryginalna przede wszystkim sprawa. Ja sobie tak teraz jedną ręką tutaj kieruję, więc jak widzicie, trzeba tu tak ostrożnie jechać. Nie lubię jedną ręką. Dobra. Ja na chwilę się rozłączę. Dojadę do tamtego punktu, z którego mam puścić drona i będziemy się kontaktować później. Zakaz kamperów. To potem pogadamy, bo tam mam parę newsów o tych zakazach kamperów.
Ogólnie to mieliśmy puszczać drona stamtąd, no ale szybka zmiana planów, przejechanie przez całą promenadę Makarskiej, tu ścieżką do góry i tu żeśmy wyjechali pod to coś. Nie wiem co to jest, no ale pod to żeśmy wyjechali. To jest taki bardzo dobry punkt, żeby puścić stąd drona, więc puszczamy. Zobaczymy, czy się uda. Jesteśmy na szczycie tej góry tutaj w Makarskiej. Ona ma takie ścieżki do chodzenia, ławeczki. Faktycznie aktywność można sobie tu zrobić, co prawda nie rowerem, ale na piechotę. Ale pokażę Wam, patrzcie, jest ławeczka i za tym murkiem, który jest do kolan, jest taka dosłownie przepaść, tak? No, powiem, że może od tej strony to zobaczymy, ale powiem Wam, że mega wysoko i tu tak naprawdę ten murek to jest taki do kolan. U nas to by było gdzieś tam pozabezpieczone siatkami z 2-metrowymi, a tu po prostu jest murek do kolan. No ale widok jest przedni i faktycznie torpeda. Ja Wam na mapie pokażę, jak to wygląda i gdzie to jest. No i teraz protip tego odcinka. Słuchajcie, my rowerkiem żeśmy pojechali wzdłuż. Ogólnie Makarska lubi bardzo rowery. Ma tu mega fajne ścieżki rowerowe. Wzdłuż tego są zaznaczone, że można sobie jechać do Baśki Wody i tutaj. Ale tak, nie lubi tego odcinka. Słuchajcie, ja właśnie byłem rowerem na tym odcinku i ten odcinek nie jest dla rowerów. Ten odcinek jest do spacerowania na wodę i nie róbcie tego co ja, bo będziecie nieśli rower. Na tym odcinku niestety są 2 plaże dla nudystów, więc może z dziećmi się tam nie wybierajcie. Ja się wybieram tam bez dzieci. Dobra, my wracamy teraz. Byliśmy w stronę Baśki Wody na rowerkach. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Włączyłem tam zegarki, żeby zmierzyć czas, dystans, tętno, puls, wysokość, wszystko. Łącze satelitarne jest włączone, naprowadzanie, wszystko, więc będziemy wiedzieli, jak nawet tętno nam pomierzy. Dobra, 13:30 ogólnie jest i taka pogoda jest dzisiaj w sam raz na rowerek. To znaczy tak, słońce nie smaży, jest cieplutko, bo ponad 22 stopnie. Tak przy okazji chcę Wam powiedzieć, że Makarska jest tutaj bardzo fajnie przygotowana na jakąś taką aktywność i rowerową, i spacerową. I są tutaj szlaki rowerowe po 2 strony. Są tutaj szlaki dla pieszych. Można, że tak powiem, pochodzić po tych górkach, które są tutaj przy Makarskiej. Więc niekoniecznie, jeżeli ktoś potrzebuje aktywności, to niekoniecznie trzeba leżeć na plaży lub na basenie, a faktycznie można tutaj na rowerze pojeździć. Jak myśleliśmy, że w Chorwacji nigdzie nie pojeździmy na rowerze, bo ona taka jest nie rowerowa, no to jak na razie w takich 2 miejscach
w takich dwóch miejscach pod tytułem Makarska i Pula. Aha, i w Zadarze, sorry, i w Zadarze też żeśmy jeździli rowerem. Nie, no dobra, cofam to. W niektórych miastach, nie wszędzie, można jeździć rowerem. Ale do czego zmierzam? Nie można jeździć między miastami ulicą rowerem, albo przynajmniej ja bym się tam za bardzo nie odważył, patrząc na ten ruch, który się dzieje między miasteczkami, na tych takich trasach dojazdowych, gdzie się samochodem jedzie. Te trasy są też takie, bardziej trzeba by było mieć taki rower elektryczny, aniżeli taki, no bo tutaj są skosy, podjazdy, zjazdy takie konkretne i szczerze to lepiej tutaj w Chorwacji sprawdza się posiadanie skutera, albo jeszcze jest druga ewentualność, wypożyczenie skutera tutaj na miejscu, bo też widziałem, że są takie możliwości. No, ta część chyba szykuje się na wielkie otwarcie sezonu, no bo tutaj widać, większość jest w robocie, chyba wszystko jest w robocie. Z tego co jedziemy i widzimy, to się maluje, remontuje, a teraz mną telepie. Dobra, wjeżdżamy na asfalcik. Zobaczymy, czy taka droga będzie do Baśki Wody. A z Baśki Wody chcemy jeszcze zaatakować Brele, więc dzisiaj mamy takie ambitne cele sportowe. Najważniejsze, że są ambicje, a reszta wyjdzie w praniu. Jak na razie jest z górki z tego co widzę, ale sobie tak myślę, że chyba jak będziemy wracać, to będzie pod górkę. To nie wiem, czy się teraz cieszyć. W włączonym obrazku, powiem Wam, że my tutaj jedziemy wzdłuż plaży i to jest na razie na całej długości jest taka plaża, na której można rzucić ręcznik i leżakować. Co chwilę gdzieś tutaj ktoś coś remontuje i chyba kończy się właśnie moja przyjemność jazdy z rowerem i chyba teraz trzeba już będzie iść na nogach. Dobra, idziemy, podprowadzimy to kawałek. Tak, to jest ten koniec drogi. Teraz będzie taki etap ścieżki off-roadowej, więc dla takich wyczynowców, którzy lubią off-road, jest idealnie, a my po prostu sobie zeszli z rowerów i sobie prowadzimy. Wiedziałem o tym odcinku, że gdzieś tam doczytałem. O, proszę, tu właśnie jadą wyczynowcy na elektrycznych rowerkach. Jak ktoś ma elektryczny rowerek, to jak na załączonym obrazku, nie musi, tylko po prostu sobie... Kurczę, powiem, że ta akcja teraz z tym elektrycznym rowerkiem to naprawdę fajnie wyglądało, bo oni tutaj po takim terenie szli bezproblemowo. Jak widzę, te elektryczne rowery na taki teren idealnie. No, nie wiem, czy my będziemy kiedyś brali pod uwagę elektryczny rower. Nie wiem, nigdy o tym żeśmy nie myśleli, ale powiem Wam, że ta trasiejka tutaj, którą my teraz idziemy, jest mega urokliwa. Tak urokliwa, że muszę walnąć foto, bo po prostu nie wierzę, jaka petarda. No i oczywiście tu jest taka sytuacja, że wzdłuż tej ścieżki jest cały czas woda, na której praktycznie w każdej chwili można się położyć lub wejść. Takie mini plażyczki, zakamarki. Może teraz zobaczycie. O. Dobra, słuchajcie, ja na razie przerywam, bo przecież nie będę tych 10 km szedł i opowiadał, więc jak dojedziemy już w pobliże, to się połączymy.
Muszę wam pokazać tą ścieżkę, bo po prostu to jest już taki górzysty trekking w takich skałach. No nie, no jest fajnie. Ja wam powiem tak, prowadzi się rower tą ścieżką fantastycznie. Ale że tak, nie jest to klimat z parku, prawda? Ale naprawdę szczerze wam polecam tą ścieżkę. Mimo to, że tu się nie jedzie rowerem, a prowadzi się go, to jest taki urok, taka petarda w ogóle. Taki mini trekking z rowerem na plecach. Chwała Bogu, że słońce tutaj nie przypala. Chociaż zawsze by było ekstremalnie. I teraz zobaczcie tutaj, jaki jest widoczek. Idziemy tą ścieżką elegancko. To my z nią idziemy. No. Widziałem tutaj parę osób, które jechały na rowerze tą ścieżką. My na razie idziemy, bo powiem wam tak, taka jazda jest super, ale kurczę, gdzieś tam człowiek nie umie jeździć na takich zboczach, które są nad samą wodą. Więc nasza jazda rowerowa zamieniła się na spacer z rowerem, no ale już tutaj kończymy, więc ten taki najtrudniejszy odcinek za nami. Słuchajcie, dojechaliśmy do Baśka Woda, ale my de facto naszym celem jest Brela, więc lecimy dalej. Z takich ciekawostek mogę tylko statystykę powiedzieć, że do tego miejsca to jest 8 km. No, do Breli zostało tam niecałe 2, więc to już z górki. No i tam zrobimy podsumowanie naszej trasy. No i powiem wam, jest co opowiadać. Coraz bliżej jesteśmy Breli, to już chyba końcówkę jedziemy plażą, aczkolwiek no zobaczymy, no na razie tam na górze, no wybraliśmy drogę plażą, czy ona faktycznie prowadzi, zaraz się okaże. Na razie przepuścimy inne rowery. Okej. A tutaj pani sobie jedzie, ja ją przepuszczę. No teraz jak widzicie jedziemy, a raczej idziemy przez taki bar. No aż chyba tu się Adrianka, my tu chyba się zatrzymamy na Radlerka. Bo ja widzę, że tutaj jest taki obowiązkowy... Słyszysz? Tu jest obowiązkowy przystanek. Ja już jestem pewny, że tu jest obowiązkowy przystanek. To w drodze powrotnej my tutaj, patrz, i taką tackę zamawiam. Widzisz tą tackę? Dla dwóch, patrz. Tacka serów. No dobra. Powiem wam, że naprawdę warto. Ja po prostu chcę wam pokazać co chwilę, jaka to jest zarębista trasa. Powiem wam tak, miałem czekać do końca, ale nie wytrzymałem. Ta trasa to jest atrakcja sama w sobie. To po prostu można sobie zagospodarować dzień, czy ktoś jest w Breli, w Baśce Wodzie, czy w Makarskiej, to po prostu zagospodarować sobie dzień na taką wycieczkę rowerową. Bo to, co się podczas tej trasy dzieje, to jest istne ekstremum. A w ogóle widokowo to jest po prostu torcik. To jest taki torcik z wisienką. Aż nieraz się nie chce jechać, tylko człowiek by patrzał. No i powiem wam, że taka trasa na 10 km i my chyba mamy tego farta, że dzisiaj słońce nie smali, bo ja bym już po prostu był jak mokra szmata. To trzeba zaraz wycisnąć.
ale teraz to już serio. Jest na tej trasie sporo takich odcinków, które po prostu trzeba przejść, tak? Ogólnie nie jest to trasa rowerowa, Ja? jest to bardziej trasa piesza, a raczej na pewno trasa piesza. No ale rower, że tak powiem, jest dodatkową atrakcją na tej trasie. Więc sama Brela dosłownie to jest taki maleńki porcik, malutki porcik. No ale no, po dwóch swoich stronach ma plażę, są knajpki, jest klimat, więc sama Brela jest takim miejscem, gdzie można pewno przyjechać, tak jak myśmy przyjechali rowerkami i zaliczyć dniówkę, jeżeli ktoś jest tutaj dłużej. W sumie nawet można tutaj, tutaj nie ma w ogóle takich parkingów dla kamperów, nic. Tutaj się nikt nie wciśnie kamperem, żeby było od razu wiadomo. Więc tak naprawdę, ja Wam jeszcze ją pokażę z drona, bo ja ją zdronowałem tam, więc 30 sekund przelotu drona, no dobra, 10 sekund, żeby nie przynudzać, to Wam tutaj wrzucę. No myśmy tutaj jeszcze podjechali do tego takiego słynnego kamulca, który tutaj jest za Brelą. Nie wiem dlaczego on jest słynny, ale on ma chyba 1 milion zdjęć na Instagramie. Więc myśmy sobie tutaj też przyjechali go zobaczyć. On jest dosłownie kilometr za Brelą. Zrobimy sobie pamiątkowe foto i będziemy jechali do Baśki Wody. Okej. Powiem tak, dość oryginalny widok. No dobrze, no zaliczony, odczekowany. My teraz lecimy na Baśka Woda i tam będziemy się chilloutować. Śniadanie, obiad i kolacja. Słuchajcie, zatrzymujemy się tutaj gdzieś na aperolka. Okej. Z takim leżaczkiem. Zaraz sobie, tam mamy takie leżaczki i tutaj będzie akurat super. Adrianka, tu sobie siądziemy, a ja rowery odłożę, wiesz? Dobra. Mega klimatyczna. I teraz tak, idziemy jeszcze zaliczyć Baśkę Wodę, puścić dronika nad Baśką Wodą i zobaczymy. Robi się pochmurno. Słuchajcie, ta pogoda tutaj w Chorwacji w maju, takie płata figle. Jakby co, to ja naprawdę nie rekomenduję, żeby w maju ktoś się wybierał na Chorwację, bo pogoda normalnie jest jak na wariackich papierach.